Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj porozmawiamy sobie o życiu w hostelach na pełen etat. Jak może wiecie, ponad rok temu rzuciłam pracę w korpo i rozpoczęłam moją przygodę z podróżowaniem na pełny etat. Ale że w totka nie wygrałam i żyję z oszczędności i chcę, żeby te oszczędności jak najdłużej mi posłużyły, to staram się żyć tutaj za granicą oszczędnie. No i teraz tak, niezależnie od tego, gdzie na świecie jesteście, nocleg i jedzenie zawsze będą tym największym wydatkiem. Dlatego, aby obniżyć moje koszty życia, ja staram się spać w hostelach. Ponieważ na ogół nie zostaję nigdzie na tyle długo, żeby móc wynająć na przykład mieszkanie na cały miesiąc, to aby obniżyć koszty tego noclegu jak najbardziej, na razie zdecydowałam się na mieszkanie w hostelach. Tak w ogóle bardzo się cieszę, że wybrałam Tajlandię jako mój pierwszy kraj tutaj w mojej podróży długoterminowej, ponieważ ja tutaj byłam wcześniej i jakby wiedziałam, czego się spodziewać. Poza tym, jeśli chodzi o kraje azjatyckie, Tajlandia ma świetnie rozbudowaną turystykę. Miałam wiele lat na to, aby dopracować najmniejsze szczegóły i zmierzam do tego, że hostele tutaj w Tajlandii są naprawdę na wysokim poziomie i jeśli tylko mądrze je wybieracie, to naprawdę myślę, że nie ma na co narzekać. Najtańsze hostele zaczynają się tutaj od dosłownie kilku złotych za noc. Ja w tak tanich hostelach jeszcze nie miałam okazji mieszkać, ponieważ ja mam dwa filtry, których wymagam i dwa warunki, których wymagam, żeby hostele spełniły. Pierwszy to jest klimatyzacja. Tego nie można zignorować, ponieważ nie będziecie mogli w nocy po prostu spać. Szczególnie jeśli będziecie w dosyć małym pokoju, w którym śpi, nie wiem, 8 osób, to się robi ciepło. Nie dość, że na zewnątrz jest ciepło, nie ma jak zrobić przyciągu. Zresztą to powietrze na zewnątrz też jest ciepło oczywiście. Tak więc naprawdę bez klimy ciężko tutaj spać. Ja nie lubię klimy ogólnie. To nie jest tak, że jestem taką osobą, która tutaj jest wielbicielem, ale tutaj się po prostu nie da. Ja byłam w kilku miejscach na Workawayu z kolei, w których nie było klimatyzacji i naprawdę bardzo ciężko mi się spało. Był wiatrak, ale to jednak nie jest to samo i ten wiatrak tylko rozdmuchuje to ciepłe powietrze. Byłam na jednym Workawayu przez 2 tygodnie i ogólnie dom był fajny, wszystko nowoczesne, wszystko super fajne, była klimatyzacja w kuchni na przykład, ale w sypialniach nie było klimatyzacji, znaczy nie wiem jak w innych sypialniach, ale w mojej na pewno nie było klimy. No i naprawdę ciężko mi się tam spało. Właściwie można powiedzieć, że za dużo to ja tam nie spałam. Tak więc klimatyzacja to jest jedna rzecz. Opinie klientów powyżej 8 na 10 gwiazdek i w ten sposób pokazują Wam się oczywiście hostele, które są droższe niż 10 zł. Te właśnie najtańsze, takie po 10 zł albo mniej za noc, oczywiście będą o niższym standardzie, tak? Może będą trochę podniszczone, może pokoje będą małe, może będzie mało prysznicy, i prawdopodobnie nie będzie klimatyzacji. Tak więc weźcie to pod uwagę. Tutaj w Tajlandii naprawdę jest ciepło i fajnie jest wejść do pomieszczenia od czasu do czasu, w którym jest klimatyzacja. To tyle na temat klimy. Ja szukając noclegu korzystam z Bookingu, booking.com albo agoda.com. Czasem patrzę na Hostel World, ale rzadko kiedy tam znajduję coś ciekawego. Ostatnio, nie wiem, może Agoda się robi konkurencyjna. W każdym razie ja na Bookingu, z którego korzystam od lat, mam już poziom Genius 3, to znaczy, że tam mam zniżki nawet do 20% za nocleg, czasem jakieś darmowe śniadanie, czasem darmowe upgrade'y i tak dalej. Ale ostatnio na przykład zbukowałam hostel,
kolejny i zauważyłam, że Agoda mi oferuje o połowę mniejszą stawkę niż to, co oferuje mi Booking przy moim statusie Genius Level 3, czyli duże zniżki. Tak więc warto porównać sobie ceny, no bo jednak jest spora różnica. Jedna rzecz, o której ja czytałam a propos podróżowania na pełen etat, to jest to, że jeśli pójdziecie do hostelu i się zapytacie o jakąś lepszą cenę niż ta cena, która jest przedstawiona na danej platformie do właśnie bukowania noclegów, to prawdopodobnie dadzą Wam lepszą cenę. No więc okazuje się, że w Tajlandii tak nie jest. Dają dokładnie tą samą cenę, która jest albo na Bookingu, albo na Agodzie. Czasem nawet dają droższą cenę, dlatego że na Bookingu, tak jak mówię, wjeżdżają jakieś tam zniżki i tak dalej, promocje, a no oni mają jakąś ustaloną swoją cenę. Tak więc to się akurat tutaj nie sprawdziło, ale zawsze warto zapytać. Szukając noclegu biorę pod uwagę kilka rzeczy. Cenę oczywiście, ale ta cena nie do końca jest dla mnie najważniejsza, dlatego że ja też chcę się wyspać i chcę odpocząć i chcę, żeby warunki były do tego odpowiednie. A często przy tych hostelach, które są najtańsze, to może być trochę ciężkie do zrealizowania. To znaczy, dla mnie ważne są przede wszystkim dwie rzeczy. Ja jak szukam hostelu na Bookingu czy na Agodzie, zawsze włączam 2 filtry. Klimatyzacja musi być i opinie klientów powyżej 8 gwiazdek na 10. I operując w ten sposób, jeszcze do tej pory się nie przejechałam na żadnym hotelu, ze wszystkich byłam zadowolona. Wszędzie było czysto. Ja oczywiście też czytam opinie i zawsze sortuję te opinie od najnowszych, dlatego że szczególnie teraz po COVID-zie to różnie może być. Te hostele mogą nie mieć wystarczająco dużo ludzi do sprzątania na przykład, albo obsługi ogólnie, tak więc opinie tak czy inaczej zawsze czytam, zanim coś zabukuję, ale te 2 filtry na ogół powodują, że ja jestem zadowolona. I co? I średnio ja wydaję na nocleg tutaj 25 zł. I wydaje mi się, że to jest naprawdę przyzwoita cena. Niektóre tutaj załączę, za chwilę pokażę Wam niektóre hostele, w których spałam. Naprawdę są super, po prostu super. Jeszcze a propos opinii, czytałam niektóre takie opinie, gdzie ludzie na przykład piszą, że ktoś chrapał w nocy, albo że było głośno, albo to czy tamto. Ja rozumiem, że ludzie mają różne poziomy tolerancji, no ale obniżać hostelowi opinię za takie coś, no to trochę jest absurdalne i chyba też nie o to chodzi. Tak więc warto poczytać te opinie, dlatego że tak, ludzie czasem mają dziwne powody, dla których obniżają opinię, a z hostelem de facto wszystko jest w porządku. Jedna rzecz, która w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby jakoś specjalnie na to zwracać uwagę, bo myślałam, że to są takie rzeczy bardzo podstawowe, to szafki zamykane na kłódkę czy klucz, w jakikolwiek sposób szafki zamykane na Wasze cenne rzeczy. To wydawało mi się, że każdy hostel musi to mieć. Jak się okazało, nie każdy. Miałam jeden hostel w Pai, miałam jeden hostel w Pad Thai, gdzie niestety nie było zamykanych szafek i musiałam wszystko ze sobą nosić. A to wszystko to jest komputer, a jakieś ładowarki, wszystko, co miało jakąś wartość, tak? Nie zostawię tego w hotelu. I to akurat spowodowało też pewnie, że jaki miałam stosunek do Pad Thai. Znaczy, nie wiem, czy bardzo on by się zmienił akurat, gdyby nie te szafki, ale przez to na przykład nie mogłam iść na plażę, no bo przecież nie zostawię wszystkich swoich wartościowych rzeczy na plaży. Tak więc też warto na to zwracać uwagę i dowiecie się o takich rzeczach czytając, bo hostel wątpię, żeby napisał, że my akurat nie oferujemy zamykanych szafek. Drugą rzeczą w tym samym hostelu było to, że nie było
gniazdek do ładowania przy łóżku, co wydaje mi się, że jest drugą podstawową rzeczą w hostelu. To był właściwie jedyny hostel, na którym rzeczywiście się przejechałam i tam mi się nie podobało. Było czysto, aczkolwiek ogólnie to bardzo mi ten jeden hostel nie podszedł. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest lokalizacja hostelu. Zależy mi na tym, żeby było w miarę blisko do rzeczy, które chcę w danym czasie odwiedzać, atrakcji, które chcę oglądać, ale też niekoniecznie. Na przykład to jakby zależy, bo ciągle też patrzę na cenę. Więc jeśli są hostele, które są drogie w porównaniu do innych hosteli, które są dalej od tej atrakcji, ale komunikacja miejska na przykład jest w miarę dobra i tania, do tego stopnia, że opłaca mi się zapłacić za bilet tam i z powrotem, no to skuszę się na tą tańszą opcję dalej, hostelu, który jest dalej. I tak na przykład rezerwowałam hostele w Bangkoku. Te blisko Starego Miasta były dosyć drogie, a poza tym ja na Starym Mieście byłam, bo ja byłam wcześniej w Bangkoku, kilka lat wcześniej i też nie zależało mi, żeby być jakoś super blisko tego Starego Miasta, więc bardziej mi zależało na tym, żeby być blisko albo linii metra, albo linii pociągu. I to jest w Bangkoku super rozwiązanie na transport. Bilet nie jest jakoś super tani. Kosztuje, zależy jaki dystans przejeżdżacie, ale kosztuje między 3 a 4 zł za jakby jeden przejazd, więc to są takie ceny porównywalne do polskich, bym powiedziała. Ale to i tak się opłaca w ciągu dnia, jak jedziecie w jakieś tam miejsce, pochodzicie trochę i wracacie, no to ciągle na transport wydajecie, nie wiem, maksymalnie 10 zł, tak? Versus zapłacić za hostel na przykład 30 czy 40 zł więcej, tylko tyle, żeby być bliżej tej atrakcji, no to się trochę nie kalkuluje, moim zdaniem. Z kolei na przykład w Chiang Mai nie ma dobrej komunikacji miejskiej, dlatego zarezerwowałam hostel na Starym Mieście i ponieważ znowu podróżuję poza sezonem, to zapłaciłam połowę ceny tego, co bym normalnie w sezonie zapłaciła, czyli za około 20 zł miałam bardzo fajny hostel, no nie w centrum, bo na obrzeżach Starego Miasta, ale Stare Miasto jest dosyć małe. Można je przejść spokojnie na piechotę, tak więc gdziekolwiek na Starym Mieście coś znajdziecie, to jest zawsze dobra opcja. Tak więc podsumowując, trzeba sobie trochę przekalkulować, co się bardziej opłaca, czy dojechać gdzieś, zapłacić za komunikację miejską, ale wziąć tańszy hostel gdzieś na obrzeżach, czy może będziecie mieli szczęście i znajdziecie w dobrej lokalizacji, taka, która Wam odpowiada, za dobrą cenę. No, trzeba szukać, niestety inaczej się nie da. Kolejna wskazówka dla kobiet, które podróżują same. Bukując hostele znajdziecie często opcję zarezerwowania pokoju tylko dla kobiet. Co ciekawe, czasem ta opcja jest droższa niż normalny jakby pokój mieszany. Jeśli nie ma dużej różnicy, to ja sobie zarezerwuję taki właśnie pokój. No tak trochę z kwestii, żeby się czuć bezpieczniej, chociaż nie powiem, żebym kiedykolwiek czuła się niebezpiecznie w hostelu, ale tak, no może zawsze trochę bezpieczniej tak z samymi kobietami w pokoju, ale dla mnie też ważną rzeczą jest to, że kobiety najczęściej nie chrapią. Faceci często chrapią, ja nienawidzę jak ktoś chrapie no i taka noc z kimś, kto jest mocno chrapiący, może być ciężka. Dlatego jeśli nie ma żadnej różnicy albo jest niewielka różnica w cenie, to pójdę zawsze w pokój dla kobiet, tylko jeśli jest różnica, czasem to jest nawet 2 razy drożej, ten sam pokój. Czasem również tak się zdarza, miałam znowu ten sam hostel
Pad Thai, ten, który wybitnie mi nie podszedł, to tam zabukowałam właśnie pokój dla kobiet tylko, no i było tam 2 facetów. Jeśli jest taka sytuacja, to można to jakby reklamować, jeśli oni nie są w stanie spełnić warunków, które zapakowaliście, to prawdopodobnie zwrócą Wam kasę, tak więc to też warto wziąć pod uwagę, warto wiedzieć. Ostatnią rzeczą, którą biorę pod uwagę bukując hostele, aczkolwiek to nie zawsze, ale jak akurat mam czas, kiedy muszę popracować nad contentem, nad edycją filmików i tak dalej, no to wtedy też jest dla mnie ważne, żeby było jakieś miejsce w tym hostelu, gdzie mam kawałek biurka czy stolika jakiegoś, gdzie mogę sobie nad tym contentem popracować w miarę komfortowo, po prostu gdzie można usiąść. I wtedy też ważne jest, żeby była klima, bo no, dosyć ciężko się pracuje, jak jest duchota. Następna wskazówka, jeśli chodzi o to, jak rezerwować hostele, żeby być zadowolonym z nich, może o tak, to co ja robię, to teraz znowu, poza sezonem mogę sobie pozwolić na to, żeby rezerwować 1 noc. Jeśli wszystko jest w porządku, no to rezerwuję kolejne noce, jeśli potrzebuję zostać gdzieś dłużej. W ten sposób unikam sytuacji, w której coś jest wybitnie nie tak z hostelem i nie chcę, coś mi tam nie pasuje, po prostu nie chcę tam zostać. Ale mam zabukowane kolejnych na przykład 7 noclegów, więc nikt mi za to pieniędzy nie odda, jeśli nie mam dobrego powodu. Tak więc to też jest, wydaje mi się, dobra wskazówka. Ja tak zrobiłam, w ogóle miałam zabukowany 1 tylko nocleg tutaj zaraz po przyjeździe do Bangkoku. I ogólnie z hostelem wszystko było w porządku, tylko wybitnie mi się nie podobały łazienki. Tam były bardzo mikroskopijne, malutkie prysznice, ale do tego i nie było żadnej wentylacji. Znaczy może była tam jakieś okienko, czy jakiś wiatraczek może tam był, ale nie na tyle duży, żeby to robiło jakąś różnicę. W związku z tym wychodząc z tego prysznica, ja byłam tak spocona, że właściwie mogłam wchodzić jeszcze raz, tylko to nie miało sensu, bo bym wyszła tak samo spocona, jak zanim tam weszłam. Tak więc tutaj bardzo się cieszyłam, że nie zabukowałam więcej nocy. No i kolejnym przykładem była ta nieszczęsna Pattaja, gdzie no po prostu ten hostel to była porażka. Tak więc czasem bukowanie 1 tylko nocy naprawdę jest dobrym mykiem. Kolejną rzeczą, którą robię, to jest bukowanie hosteli, które mają około 20 tylko opinii i które ciągle tam oferują klimatyzację i mają te opinie powyżej 8 na 10 gwiazdek. Moja logika, ja to przynajmniej interpretuję tak, że to są hostele, które się dopiero otwarły, więc jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczy, wszystko od łóżka poprzez łazienki i tak dalej, będzie tam relatywnie nowe. W związku z tym czyste, nie zabrudzone i rzeczywiście kilka razy, jak udało mi się znaleźć takie hostele w Bangkoku głównie, to naprawdę byłam zadowolona. I również takie hostele, ponieważ one chcą przyciągnąć klientów oczywiście i zarobić opinię, tak żeby tych klientów było coraz więcej, to często one też oferują promocyjne ceny, więc na przykład miałam w Bangkoku hostel kapsułowy, też mega fajna opcja i bardzo fajnie mi się tam mieszkało, to chyba nawet z tydzień tam byłam. I ponieważ to był nowo otwarty hostel, to zapłaciłam połowę ceny. Ja tam chyba płaciłam coś koło 35 albo 40 zł. To było w miarę drogo, ale lokalizacja była bardzo fajna i ogólnie ja wówczas musiałam też porobić trochę kontentu, więc mogłam się zamknąć w tej kapsule i ponagrywać filmiki czy głos i tak dalej. Tak więc
szukajcie, a znajdziecie. Chciałam zmienić miejscówkę, bo tam mi już słońce nagrzało kamerę. Dobra. Kilka kolejnych rzeczy, które warto wiedzieć o hostelach w Tajlandii. Wszędzie, w każdym hostelu dostałam ręcznik, niezależnie od tego, jakiej klasy, w sensie ten tańszy czy droższy, wszędzie dostałam ręcznik. Poza sezonem i na północy kraju nie ma żadnego problemu z miejscami w hostelach. Nawet bym powiedziała, że są wyludnione, tak więc nie trzeba z dużym wyprzedzeniem bukować żadnych miejsc i można skorzystać z tej porady, żeby zabukować sobie jedną noc najpierw, a później, jak Wam się spodoba, zostać tam na dłużej. Kolejna rzecz, większość hosteli będzie chciała od Was depozyt za klucz. Co ciekawe, ten najgorszy hostel, w którym byłam w Pad Thai, chciał ode mnie największy depozyt, to było 500 baht, oczywiście gotówką. W pozostałych na ogół ten depozyt było około 200 baht za klucz, niezależnie czy to była karta taka magnetyczna, czy normalny klucz. Tak więc to warto wiedzieć, żeby być przygotowanym, żeby mieć ze sobą trochę gotówki. Znaczy tutaj w Tajlandii ogólnie operuje się gotówką. Kolejna rzecz, nawet jeśli nie macie problemów normalnie z zasypianiem i śpicie jak susły i macie mocny sen, ja jestem taką osobą, to polecam wziąć ze sobą tak czy inaczej zatyczki do uszu i taką maskę na oczy. No niestety hostele mają to do siebie, że tutaj się przewijają różni ludzie. Jedni są bardziej uważni i tacy może starają się, no, jeśli jest środek nocy, nie robić za dużo hałasu, a inni mają to gdzieś i po prostu będą robić dużo hałasu. Tak więc polecam zatyczki do uszu i maskę na oczy. Jeśli ktoś zapali światło, to ta maska jest super naprawdę. I zatyczki tak samo. Ja mam dwie pary. Mam jedne takie jakieś żelowe czy coś takiego i drugie są woskowe. I szczerze mówiąc, to jedne i drugie działają. Kolejna rzecz, jeśli chcecie się wyspać, to nie bukujcie hosteli w super imprezowych miejscach. Na przykład Khao San w Bangkoku, czyli tej najbardziej takiej tej ulicy może Czerwonych Latarni. Tam jest impreza non-stop od rana do nocy, 24 godziny na dobę i naprawdę będziecie mieli problem się wyspać. To samo tyczy się innych miast i zawsze tam znajdziecie informacje, jak poczytacie sobie opinie o hostelach, właśnie, że na przykład jest hałas z ulicy, bo jest hostel przy głównej ulicy albo coś takiego. Dlatego znowu warto czytać opinie. No dobrze, podsumowując, powiem, że w hostelach da się żyć na pełen etat. Trzeba być, to jakoś tam sensownie sobie te hotele wybierać. Mam nadzieję, że te wskazówki, które Wam dałam, Wam w tym pomogą. Trzeba mieć ze sobą zatyczki do uszu i maskę na oczy. No i trzeba mieć pewien poziom tolerancji. Natomiast ogólnie jestem bardzo na tak. Cena mi się podoba jako podróżnik solo. Naprawdę moje koszty noclegów byłyby 3 razy droższe średnio, gdybym chciała wynająć pokój tylko dla siebie. Po drugie, poznaje się ludzi. Tak jak mówię, jestem poza sezonem i te hostele mam wrażenie, że są wyludnione trochę obecnie. Wiem, że to moja opinia o życiu w hostelach może się również zmienić, jak przyjdzie sezon i ceny hosteli będą wyższe, będzie więcej ludzi, będą może kolejki pod prysznice, będzie na pewno głośniej i tak dalej, ale plusem tego jest to, że będzie więcej ludzi, z którymi będzie można nawiązać kontakt. Obecnie ja, z tego co czytałam znowu o ludziach, którzy podróżują na cały etat, to się spodziewałam, że poznam mnóstwo ludzi po drodze w tych hostelach i zawiążą się przyjaźnie, będzie z kim podróżować i tak dalej.
Póki co tak nie jest. Wynika to głównie z tego, że jest poza sezonem i w większości ludzie, którzy obecnie są w hostelach, to są Azjaci. Jest trochę Chińczyków, trochę Japończyków, trochę Koreańczyków. Natomiast oni za bardzo po angielsku nie mówią. Rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś z nich miał taki komunikatywny angielski. Oni są bardzo przyjaźni, bardzo tacy sympatyczni ludzie i często chcą sobie robić zdjęcia i tak dalej. Natomiast konwersacji za bardzo się tutaj nie złoży żadnej. Kogo ja jeszcze spotykam? I jest trochę Hiszpanów. To tak większość właśnie jest Hiszpanów, Włochów, aczkolwiek oni podróżują w grupach i tak trzymają się razem w większości. Tak więc czekam na czasy, kiedy te hostele trochę się zaludnią i mam nadzieję poznać fantastycznych ludzi. Tak więc hostele, szczególnie jeśli ktoś przyjeżdża tylko na wakacje i na 2 tygodnie, to jak najbardziej. To oczywiście trzeba iść na kompromisy, bo nie będziecie mieli szafy, nie będziecie mieli półki często, gdzie możecie położyć swoje rzeczy. Tak więc podsumowując, życie w hostelach jak najbardziej na tak, przynajmniej na razie polecam. Szczególnie jeśli ktoś jedzie na 2 tygodnie wakacji, ma bardzo określony budżet i jedzie sam, to jest rzeczywiście fajny sposób na zaoszczędzenie na tym najdroższym wydatku w podróży. Tak więc zapraszam. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie mi lajka, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi przygodami z Tajlandii, jak również z innych krajów azjatyckich. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.